dobry, witam serdecznie na kanale Wow Handmade and Crafts. Ja jestem Aga Monia i od 2 lat dzielę się z Wami swoimi pomysłami autorskimi, przeróbkami innych autorów, ale przede wszystkim dzielę się z Wami swoją pasją do szydełka i drutów, głównie do szydełka. Choć nie jestem guru, to chcę Was tą pasją zarazić, a przy okazji zdradzam Wam różne zagwozdki, pokazuję ciekawostki, a przede wszystkim też wskazówki, jeżeli chodzi o takie dzierganie troszkę bardziej profesjonalne. Mam nadzieję, że te wszystkie moje wskazówki przydają Wam się. I wiem o tym też, że je zaczęliście dostrzegać, bo ja już tak dosyć mocniej podkreślam, kiedy one właśnie się pojawiają i parę osób już zdążyło wskazać na to, że fajnie, że one są. Dziękuję, bo ja zawsze przy kręceniu każdego tutorialu zastanawiam się, po co ja tyle gadam. Także teraz przynajmniej wiem, że to moje gadanie jest potrzebne. Dzisiaj mamy ten chunky jumper o nazwie Kleopatra. Nazwa ta wzięła się stąd, że ma on tutaj taki kolar, który jest na wszystkich rycinach Kleopatry i miałam takie pierwsze skojarzenie, kiedy zaczęłam go robić. A to skojarzenie pojawiło się w zasadzie już na samym początku, kiedy zrobiłam golf, który jest bazą tego swetra. I tutaj od razu znowu wskazówka, jeżeli chcecie zrobić ze mną ten chunky jumper, to musicie najpierw przeskoczyć do filmu z golfem. Ten golf jest bazą swetra, ten golf jest również bazą kaptura, który tak bardzo Wam się spodobał na kilku grupach. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe i ciepłe słowa i w związku z tym witam też wszystkich nowych subskrybentów, którzy mnie gdzieś tam wyłapali na tych grupach, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i że będziemy się na tym kanale świetnie bawić przy kawie z szydełkiem, może czasem też z drutami, no i po prostu, że tutaj zostaniecie. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o lajkowaniu i o łechtaniu komentarzami algorytmu, który jest bezlitosny. Ostatnio złapałam kanał, który ma prawie 50 000 subskrypcji i który się w ogóle nie wyświetla w powiadomieniach jako kanał proponowany. Nie wiem dlaczego, bo osoba, która ten kanał prowadzi, robi po prostu fantastyczne rzeczy i naprawdę bez Waszej pomocy, właśnie bez tych komentarzy, tacy ludzie giną, znikają po prostu, a można z tego przecież tyle skorzystać. Ten projekt może nie wydaje się trudny, no bo cóż to zrobić tutaj z słupków taki trójkąt a la poncho i przedłużyć go, no ale jednak nie jest to takie proste, jest tutaj dużo technicznych zagwozdek i jest to moim zdaniem technicznie najtrudniejszy sweterek z tych, które w serii Spajki się pojawiają albo już pojawiły, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Także on też nie pojawił się od razu dla szerokiej publiczności, bo najpierw po kolei właśnie chciałam wprowadzić Was w niuanse tego ściegu Granny Spajki Stitch, którym jest ten sweter robiony. Sweter wykonałam z włóczki Alize Burkum Batik, której ze sobą nie wzięłam, ale zobaczycie ją za chwilę i na pewno tam pokaz był kolorystyczny przy samym golfie, także już nie będę tego powtarzać, film jest i tak wystarczająco długi. 8 motków i szydełko numer 6.
Pierwszą wytyczną do jego zmniejszenia jest użycie cieńszej włóczki dowolnej. Możecie użyć sobie właśnie tych takich batikowych, skarpetkowych włóczek z wełną i szydełko numer 5, ale myślę, że nie mniejsze. Ten ściek należy przerabiać luźno, bo on lubi się ściągać i wychodzić sztywno. Jeżeli będziemy przerabiać go zbyt ściśle, to też od razu na wstępie. Wielkość tego swetra no to jest oversize. On ma na obwodzie 120 cm. Jest na mnie dosyć luźny, chociaż ja mam w biuście no tak nawet do 110. To jest rozmiar raczej 44 i jego fason jest dosyć taki tutaj bombkowy. Jak ktoś tak nie lubi, ja jestem mała, więc to tak wiecie, mnie trochę jeszcze do ziemi dociska, ale ja się tym już zupełnie nie przejmuję. Jestem w takim wieku, że po prostu noszę to, co mi się podoba i uważam, że tym się absolutnie nie należy przejmować. Ma tutaj na wykończeniu właśnie taki modny, luźny ściągacz i na rękawach, ale to jak go sobie wykończycie, też tam jest dosyć sporo propozycji w trakcie tego filmu, także korzystajcie. No i tak jak powiedziałam, zaczynamy od naszego golfu, ale jeszcze jedna fajna rzecz, że do tego swetra możecie dorobić sobie kaptur. Ten kaptur właśnie, który tak Wam się spodobał, tutaj jest inny odcień włóczki, ja go przymierzałam, on po prostu wygląda idealnie do ciemnej jeansowej katany, do ramoneski, albo po prostu tak narzucony na jakiś inny sweter w kolorze włóczki, z jakiej robiliście. Wystarczy jeden tutaj z tych kolorów, szary, musztardowy, rudy, cokolwiek. I ten kaptur prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Prosty tak do końca nie jest, no bo tam trzeba poznać troszkę takich sznytów dziewiarskich, ale robiąc go, jak je załapiecie, no to już będziecie o jakiś tam procent mądrzejsi, jeżeli chodzi o ten ściek. Ja się w tym ścieku zakochałam, więc tych rzeczy na kanał troszeczkę wpadnie, ale chyba nie wszystkie. Niektóre być może zrobię w wersji papierowej, płatnej, zobaczymy. No i cóż, no i to chyba tyle. Rozmiar 44, 120 w obwodzie, 8 motków, chyba że chcecie dorobić kaptur, to jeszcze plus 2. Szydełko numer 6 i zapraszam Was na film. Miłego dziergania. Początkiem naszej pracy jest golf, który jest zrobiony w taki sposób, że ma po 16 takich wachlarzyków, jeżeli chodzi właśnie o ten wzór, na każdą ze stron. Wielkość tego golfu jest oczywiście zależna od tego, czy lubicie mieć bardziej obcisło pod szyją, czy nie, więc jeżeli będziecie robić sobie ten golf od początku, to tak naprawdę wszystko zależy od Was. To, ile nam tutaj wyjdzie na początku, to jest też rzecz umowna. Najważniejsze, żeby wiedzieć, jak konstruować właśnie ten sweter dalej, dlatego ja nie będę tutaj operować jakimiś liczbami specjalnie. Najważniejsze, że dla tego rozmiaru swetra i tej włóczki, którą tutaj przerabiamy, używamy szydełka numer 6, no i tutaj wyjściowa to jest właśnie 18 rzędów w moim wypadku. Jeżeli chodzi o wielkość, bo być może niektórzy z Was będą chcieli to wiedzieć, to tutaj od nasady tego golfu właśnie mamy 23 cm.
jeżeli chodzi tutaj o linię boczną i w dół. Ja tak robiłam mniej więcej na długość do swojego pępka. To jest 39 cm do 40, no bo wiadomo, że dzianina się wyciągnie. Jeszcze jedna wskazówka dla Was jest taka, że pomimo używania szydełka numer 6 przerabiamy ten ściek luźno, żeby nie wyszedł nam kafel i żeby po prostu ten sweter się ładnie układał. W tej chwili mam tutaj taki goły bok, gdzie będę sobie właśnie spinać pod pachą korpus i tutaj mam około 33 sekcji. Składam sobie to równo na pół, jedno po drugiej, dopasowuję. Tutaj widzę, że mam błąd, który sobie zaraz poprawię. Składam to na pół i zaznaczam środek. W moim wypadku wyszło tak, jak macie tu dziurkę, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, problemu. Odmierzcie sobie taką odległość, jaka będzie pasowała do Waszego rozmiaru. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to miejsce pod pachą, to im większy rozmiar, tym więcej oczek będziemy tutaj naddawać. Ja mam tutaj tą strefę pod pachą dla swojego rozmiaru rozwiązaną w ten sposób, że jest dodane 7 oczek i są dorobione w tych 7 oczkach 3 wachlarzyki. Natomiast przy mniejszych rozmiarach możecie zrobić sobie na styk, czyli przerobić tutaj wachlarzyk, zrobić oczko łańcuszka i przerobić wachlarzyk. Warto to jedno oczko łańcuszka mimo wszystko dodać przy mniejszym rozmiarze też, bo później łatwiej będzie Wam wrobić w to oczko tak bok, jak i rękaw. To jedno oczko jest tutaj ważne. Natomiast ja w tej chwili przystąpię tutaj do poprawki i za chwilę zaczynamy robić. Mam nadzieję, że to idzie w tą stronę. Za chwilę zaczynamy robić wspólnie ten właśnie boczek. Ok, moi drodzy, okazało się, że to idzie w drugą stronę, więc ja tutaj nic nie zdziałam, ale przy okazji pokażę Wam, co zrobić w takim wypadku, jak nam gdzieś tutaj ten jeden słupek zniknie, przeoczymy. Przy takim natężeniu kolorów generalnie to jest niewidoczne, no ale my o tym wiemy. Ok, mamy tutaj szczyt tego naszego kołnierza trójkąta. Robimy 2 oczka łańcuszka, odwracamy sobie całość, robimy 2 słupki pod spodem i tak zaczynamy, jakbyśmy zaczynali tutaj kolejny rząd, ale będziemy teraz robić w drugą stronę. Wracamy zatem właśnie pod pachę, przerabiając nasze słupki zgodnie ze wzorem, czyli pierwszy pod poprzeczką, drugi wyciągany 2 rzędy w dół i trzeci pod poprzeczką. Kiedy przerobiliśmy już tutaj, idąc od dołu do góry, nasz bok na taką wysokość, jaka nam odpowiada, w moim przypadku to jest 12 takich trójeczek i tutaj mam 9 u góry i potem znowu 12 w dół. Ostatnia ta trójka, wachlarzyk, robię 7 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znowu sobie odwracam moją robótkę. Tutaj walczę z nitką z prucia.
podłączam się z drugiej strony, tak, nawijam nitkę, na szydełko robię pierwszy słupek. Pamiętajcie, żeby tak odwrócić tą robótkę, żebyście szli w lewą stronę, tak? Czyli my robimy teraz od środka. Tak jakby od lewej strony, chociaż w wypadku tego wzoru to nie wiadomo, która to jest lewa, która prawa. Jest to kwestia umowna w zależności od tego, na którą stronę przełożycie sobie wszystkie supełki złączenia nitek. No i teraz zmierzamy tutaj do końca rzędu, czyli do tego drugiego szczytu, a kwestię tutaj tego błędu to pokażę Wam przy następnym rzędzie, no bo tutaj jeszcze nie mamy z nim do czynienia, także to za chwilę. To ok, robimy do końca i zaraz pokażę Wam, jak będziemy na tych końcach manewrować. I jestem tutaj w ostatniej przestrzeni przed moim narożnikiem, czyli kończę o jedną tą trójkę słupków przed. Nawijam nitkę i robię tutaj trójeczkę w tym ostatnim. W ostatniej przestrzeni, czyli na samym rogu naszej dzianiny, tak? Mamy tutaj teraz lustrzane odbicie i teraz od następnego rzędu będzie wyglądać to trochę inaczej, czyli nie będziemy na końcu robić takiej ostatniej trójki, tylko będziemy robić sam słupek, bo będziemy ten brzeg ścinać po to, żeby uzyskać linię prostą na końcu. Robimy 3 oczka łańcuszka, odwracamy naszą robótkę i przechodzimy do pierwszej przestrzeni i teraz przerabiamy nasze słupki zgodnie ze wzorem do linii pachy, czyli do tego miejsca, gdzie mamy 7 oczek łańcuszka i tam widzimy się za chwilę. Jesteśmy w punkcie zbornym, o ile można to tak nazwać. No i teraz właśnie przechodzimy do przerabiania naszego łańcuszka. Jeżeli macie tutaj jedno oczko, to wbijacie się w to oczko, nie pod nim. Jak macie na przykład 5, to będziecie mieli tylko dwie takie trójki, ale wtedy to przerabianie pod bokiem będzie wyglądało inaczej. Pokażę Wam technikę i pokażę Wam, jak będziemy tutaj manewrować tą przestrzenią pod pachą po środku dla 7 oczek, po to, żeby ten bok nam się zwężał i zamykał mimo wszystko. Także jeżeli macie 5 oczek, no to będziecie musieli pogłówkować sami. Chyba że zrobię drugi egzemplarz po prostu w mniejszym rozmiarze. Wbijamy się, zobaczcie, 1, 2, 3, tutaj w to pierwsze oczko od łańcuszka pod 2 nitki. Przerabiamy tutaj 3 słupki. To oczko później będzie nam potrzebne z kolei do rękawa. Pomijamy 2 i w trzecim pod 2 nitki znowu dorabiamy kolejną trójeczkę, czyli 3 słupki. Przechodzimy dalej, pomijamy 2 i w ostatnim robimy jeszcze raz 3 słupki. To jest rząd drugi, jeżeli chodzi o nasz bok. I w każdym kolejnym rzędzie
Tutaj sprawa będzie wyglądała inaczej do pewnego momentu, a później będziecie powtarzać już co 3 rzędy sami. Najpierw pokażę Wam właśnie tutaj tą newralgiczną część, no a potem zobaczymy. No to idziemy teraz już do końca, do dołu i widzimy się w przedostatniej trójce. A jednak jesteśmy trochę szybciej razem, no bo obiecałam Wam pokazać, co zrobić tutaj z takim błędem, kiedy ktoś bezlitośnie nas zaabsorbuje, nie licząc się po prostu z tym, że jesteśmy w innym świecie akurat, w świecie matematyki wyższej stosowanej. Słuchajcie, dobra, przechodzimy sobie do następnego. Pierwszy słupek. Drugi robię w tym wydłużonym oczku i trzeci po prostu najzwyczajniej w świecie. Trudno, przecież to tylko my o tym wiemy. Nobody knows. A potem po jakimś czasie pewnie nawet zapomnimy, że taki błąd tutaj nam się wkradł. No i mamy koniec, czyli ostatnia wolna, pusta przestrzeń do wypełnienia, tak? I tutaj ostatnia trójka. Kochani, robimy, nawijamy sobie nitkę na szydełko, czyli yarn over. Wchodzimy w trzecie oczko tego słupka z oczek łańcuszka i robimy słupek, ale robimy go na 3. Ja zrobię jeszcze raz z bliska. Wchodzę tu, przekładam nitkę, przekładam na raz, przekładam na 2 i przekładam na 3 w ten sposób. Taki wydłużony, no bo 3 oczka, raz, 2, 3, żeby nic nam tutaj nie ciągnęło, nie zaoblało tam, gdzie nie trzeba, no bo przecież ma być taki, wiecie, luźnawy ten sweterek na dole. Ma nam ładnie się układać, falować, a nie być jak bombka. Gdyby Wam wyszła bombka, to wtedy polecam zrobić sobie na dole ściągacz. Ok, no to mamy nawrotkę, przechodzimy do następnego tutaj wolnego miejsca i znowu lecimy zgodnie ze wzorem pod pachę. Mamy rząd w tej chwili trzeci. Rząd trzeci jest stosunkowo prosty, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Mamy tutaj 3 wachlarzyki i będziemy je przerabiać po prostu w taki sam sposób jak wzór po bokach, z tym, że wybierzcie sobie jedno oczko, najlepiej pierwsze, i teraz ten obniżony słupek schodzimy pod 2 nitki i zahaczamy go właśnie tutaj o ten łańcuszek. Mamy 2 wolne oczka i wykorzystujemy jedno. A potem przy rękawie będziemy wykorzystywać drugie. W ten sposób przerabiamy trzeci rząd pod naszą pachą. I idziemy znowu do końca i właśnie widzimy się tutaj znowu. No i po raz kolejny koniec rzędu, a jak koniec to i początek. Także rząd trzeci znowu nawijam nitkę na szydełko, wchodzę w trzecie oczko, przekładam nitkę
i robię raz, 2 i 3. 3 oczka łańcuszka. Kochani, ja tu nie będę nic zwalniać, naprawdę ja robię, to nie jest projekt dla osób początkujących, a ja robię prawie jakby był, także jeżeli ktoś będzie miał obiekcję, że za szybko, zróbcie najpierw kaptur i później też tam jest tyle techniki, jeżeli chodzi o ten wzór, że jeżeli tutaj coś będzie za szybko, no to tam macie tak, żeby sobie poćwiczyć. Wracam i robię znowu do góry słupki zgodnie ze wzorem. Rząd 4 i widzimy się za chwilę. Rząd 4 jest rzędem ważnym, jeżeli chodzi o tą strefę, ponieważ jest to pierwszy z 3 rzędów, które będziemy powtarzać. Czyli rząd 4, 5 i 6 będą się powtarzały aż do zamknięcia tutaj tego całego obszaru. Także w tej chwili proszę o Waszą uwagę. Proszę wyłączyć telewizor, męża oraz dzieci i co tam jeszcze macie, bo w tej chwili tutaj dzieją się rzeczy ważne. Mamy środek tutaj i to warto sobie markerem zaznaczyć, jak ktoś go pod ręką ma. O, mam. Tutaj przecież już mi nie są potrzebne. Rząd 4, pierwszy z 3 takich rzeczy, chyba najtrudniejszych w ogóle w tym kardiganie. Dlatego właśnie mówię, żeby tutaj trochę oko przywiesić na tym, co się będzie działo. Przechodzimy do pierwszej przestrzeni. Robimy nasz spajki granny stitch. Tu, gdzie mamy marker, pomijamy, robimy dziurę. Przechodzimy do następnej. I lecimy dalej, 1 do 1, tak jak do tej pory, aż do końca. I na tym końcu znowu tam będziemy mieli wydłużony słupek, a potem 3 oczka łańcuszka jako nawrotkę do rzędu 5. Ale jest ważne to, co właśnie stało się tutaj, czyli mamy taką dziurę na rząd 4 i za chwilę widzimy się w tym samym miejscu w rzędzie 5. Ja już nie będę końca i początku pokazywała. No i jesteśmy w rzędzie 5 znowu pod pachą. Tym razem będziemy sobie tą dziurę wypełniać. Ja w tym celu dla ułatwienia wypnę sobie markerek, także w tej chwili znowu proszę Was o uwagę. Attention, Achtung, Wнимание. I robimy właśnie rzecz magiczną. Będziemy przerabiać w 3 rzędach naraz, także uwaga. Normalnie robilibyśmy tutaj, ale dokładamy do tego ten rząd poniżej i pierwszy słupek robimy na tych 2 rzędach naraz, wyciągając sobie tutaj mocno nitkę do góry. Teraz będziemy się wpinać w to środkowe oczko 3 rzędy niżej i tutaj wyciągamy tą nitkę jeszcze bardziej do góry. No i teraz trzeba tutaj sobie pomóc, najlepiej jak ktoś ma takie brzydkie paznokcie, i robimy ostatni słupek pod 2 rzędami. Jeszcze przerobię następną dziurkę normalnie. Tutaj wszystko normalnie. O, i teraz Wam pokażę, jak to wygląda. To się musi ułożyć, a jakbyście mieli wątpliwości, to zaraz pokażę Wam drugą część z drugiej strony. Będzie to wyglądało w taki właśnie sposób. Mamy tutaj taką rozetę na boku i
Ja się zastanawiałam przez chwilę, że coś mam tu źle, ale tu się kolor zmienił. I to wygląda tak właśnie fajnie, boho, w stylu takim, wiecie, lat 70. ten boczek, więc mnie to się podoba strasznie mnie się podoba. A Wam nie musi, właśnie zgubiłam szydełko, nie. Bo jak się Wam nie podoba, to możecie zrobić zawsze po swojemu, do czego zawsze zachęcam. Bo może znacie jakieś lepsze techniki. Ja się dzielę z Wami tym, co sama wymyślę. Także przechodzimy dalej. No i rząd 5 do końca. Tak, 4., 5. I teraz rząd 6 jest ostatnim rzędem z tych 3 najważniejszych, które będziecie powtarzać już samodzielnie. Moi drodzy, rząd 6 to jest akurat najprostsza robota, ale on jest równie ważny jak nie najważniejszy, bo tutaj, gdzie mamy właśnie to wydłużenie, zamknięcie tej dziury, robimy najzwyczajniej w świecie kolejne trójki zgodnie ze ściegiem. Tylko musimy pamiętać, żeby sobie zaznaczyć to miejsce, żeby w następnym rzędzie, kiedy będziemy powtarzać rząd 4 nad nim, to miejsce pominąć. Tak? Bo inaczej to będziecie mieli z boku, jak tutaj przelecicie normalnie rzędy, się zapomnicie, to będziecie mieć takie po boku górki. Tutaj ten bok nie zamknie Wam się ładnie, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj nam się ten dystans od dołu do środka już dosyć sporo skrócił. Także to jest rząd 6. Wpinamy marker. I będziemy powtarzać kolejne czynności zgodnie z tym, co się działo w rzędzie 4., 5. i 6. do momentu, aż nasz bok zamkniemy całkowicie. Także życzę Wam powodzenia i widzimy się za chwilę. Oba boki mojego sweterka są ukończone. Tu mamy rękaw, tutaj mamy bok. Ja teraz złapię tutaj linię prostą od tej strony, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Gdybyśmy ścinali tak, jak klasycznie ścina się granny square, to mielibyśmy o tyle węższy dół, a tak mamy rozkloszowany o 4, w sumie 8 rzędów z każdej strony. No to nie jest mało, ale teraz będziemy dorabiać dół na prosto, także trochę nam się to zweryfikuje. Poza tym ten sweterek ma taką konstrukcję i to nie jest pierwszy sweterek tak robiony. Można sobie zrobić klasyczny granny square i ściąć go na prosto, ale ja robię tak. Moi drodzy, tutaj to, co chciałam Wam jeszcze pokazać, zanim zaczniemy obróbkę dolnej krawędzi, to jest ten ostatni rząd. Teraz z bardzo bliska chciałam Wam pokazać, jak wygląda zakończenie. Tutaj mamy 2, nie wiem, z której strony to będzie widać lepiej. Mamy 2 wachlarzyki, które nam zostają i przestrzeń między nimi, która jest wypełniona wachlarzykiem nie z słupków, a z półsłupków z nawinięciem. Ja mam tutaj już przełożoną nitkę, czyli zabezpieczoną, ale jak będziecie wychodzić z tej strony, zróbcie 2 oczka łańcuszka, półsłupek z nawijką tutaj obniżony do dołu, do niższego rzędu i półsłupek z nawijką
i później słupek zwykły zamiast wydłużonego i to właśnie w ten sposób zamykamy ostatecznie nasz bok, przekładamy nitkę i właśnie teraz możemy przejść do obrobienia tego dołu, żeby zniknęły nam te wszystkie dziury. Moi drodzy, teraz mamy kluczową rzecz, bo nitka, przechodzimy tutaj w tej pierwszej przestrzeni, robimy sobie oczko łańcuszka lub 2, to zależy, czy ktoś się potem dobrze odnajduje, czy nie. I teraz będziemy właśnie półsłupkami z nawijką przerabiać dalej, tak jak tutaj. Czyli tutaj mamy już, ja zrobię 2 oczka, tutaj mamy już powiedzmy pierwszy półsłupek z nawijką i teraz pod każdą tą poprzeczką będziemy robić jeden półsłupek z nawijką i jeden w każdym oczku tutaj, z którego wychodzi, tak, to chyba tutaj było akurat zakończenie rzędu i 3 oczka łańcuszka. No to robimy tak, w tym pierwszym oczku robimy półsłupek właśnie z nawinięciem, czy tam z nawijką. W drugim wchodzimy w środkowe albo ostatnie oczko, zależy, czy ono jest bardzo schowane, czy nie. Ja będę wchodziła w środkowe, tak jak robiliśmy do tej pory, ale półsłupek z nawinięciem, nie słupek. No i teraz tutaj jeden i tutaj jeden. Pierwszy, który Wam tutaj się wychyla, jak jest za głęboko, to rezygnujecie, a jak się da, to łapiecie. 1 na 1. Pamiętajcie, żeby przerabiać luźno. Nie zaciskać w każdym razie. Może nie luźno, ale nie zaciskać. 1 na 1. I tak robimy naokoło, z tym, że my widzimy się za chwilę, bo pokażę Wam, co robimy na środku, na szczycie naszego swetra, tak z przodu i z tyłu, żeby nie było też wątpliwości później. Jestem na środku, jak widzicie, gdzie rozchodzą się te nasze wachlarzyki. Tutaj zrobiłam jeden półsłupek z nawijką na brzegu ostatniego wachlarzyka, tak, w jego tutaj górnym oczku. Teraz nawijam nitkę i po prostu robię jeden pomiędzy, żeby tutaj mi nie została jakaś dziura. I z drugiej strony robię analogicznie. Tutaj mam akurat tak luźno nitki związane, więc trochę to będzie dziurawe, ale to nic. No i teraz w odwrotną stronę, tak? Układają nam się wachlarzyki, ale robimy tak samo. Tutaj w dolnym oczku, a potem tu na górze. Mam wrażenie, że tu, gdzie były robione te słupki na 3, tak, z tej strony, to jakoś tak robiłam luźniej. Nie wiem czemu, ale to tylko takie wrażenie. I znowu raz tutaj z ostatniego z dołu i raz na górze z dołu. Może być ten z dołu, ale ja celuję w środkowy. I tutaj. Z dołu. Tutaj. Chodzi o to, żeby jak najbardziej wypełnić te wolne przestrzenie. Pamiętajcie, że z daleka tutaj nic nie będzie widać. No i nasz środek wygląda tak. 1/4 swetra zrobiona. Idzie bardzo szybko, także za chwilę będziemy dorabiać sobie ściągacz, albo będziecie przerabiać wzorem już jak chcecie, albo zostawicie tak jak jest, bo przy mniejszych rozmiarach
Jak ktoś jest szczupły, zgrabny, szczególnie młody, może pokazać brzuch, to niech pokazuje. Także krótki sweterek w tej formie myślę, że będzie bardzo atrakcyjny i awangardowy. Ja jeszcze pokażę takie krótkie wersje na mojej Zuzi. Także nie przejmujcie się, bo ten sweter będziemy robić ponownie na pewno. Zamknęliśmy naszą dolną obróbkę naokoło i teraz przystępujemy do zrobienia poprzecznego ściągacza. Myślę, że długość ściągacza oczywiście też zależy od Was, czy to będzie 10, 15, 20 czy 30 oczek, ale powinna być taka wyważona, żeby nie była ani za wąska, ani za długa, więc ja zrobię na oczek 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mam 20 oczek łańcuszka, robię nawrotkę, tak jak to robimy z naszym ściągaczem poprzecznym i licząc od pierwszego tutaj bębenka robię 20 półsłupków. 1, drugi i tak po kolei, aż będę miała 20, ani jeden więcej. 4, 19 i 20. I teraz robię tak, albo pomijam jedno oczko, albo pomijam dwa, to już zależy od tego, czy chcę, żeby ten ściągacz sobie tak zupełnie luźno dyndał, czy chcę, żeby mi troszeczkę jednak ten sweter zebrał i myślę, że ten dół w literę A będzie pasował do sylwetki na szczupłą, wysoką osobę, gdzie ten sweter będzie swobodnie sobie falował i dawał taki właśnie fajny, boho casualowy efekt do prostych lub dzwonkowatych jeansów na długich nogach. Natomiast jeżeli mamy taką budowę właśnie jak ja, czyli jesteśmy niskie, dosyć krępe, to najlepiej, żebyśmy sobie trochę ten ściągacz zebrały. Także ja będę pomijać, tutaj mam trochę wyciągnięte na prawo, więc na początku pominę jedno oczko, tak, z tutaj oczkiem ścisłym się dopinam, a później będę sobie robiła już co dwa. Nic tutaj nie robię. Odwracam mój sweterek. Ja też te oczka zrobiłam dosyć duże, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. I teraz od drugiego oczka, od szydełka, tu mamy nitkę roboczą, pierwsze oczko. Boże, czy wy tu coś widzicie? Pierwsze oczko, drugie oczko i pod jedną nitkę tylną. I robię teraz 20 oczek w drugą stronę. To jest sweterek Next Level albo nawet Master, więc ja tutaj no, nie chcę wchodzić do podstaw. Jeżeli ktoś chce taki ściągacz, a jeszcze nie robił, nie potrafi, zapraszam serdecznie do Akademii. Tam są właśnie pokazane detale, jak robimy taki ściągacz. Filmy pomocnicze zazwyczaj są do każdego tutorialu. Także przerabiamy następny rząd. Ja jeszcze tak do końca nie wiem, czy w co drugim, czy w co trzecim.
Ale wydaje mi się, że powinnam zrobić w co trzecim oczku, tak? I tutaj ostatnie 20 oczko. To widać właśnie w postaci takiej łezki. Zazwyczaj liczę, ale teraz z Wami rozmawiam, więc muszę zaufać swojej intuicji. I wracam do mojego rantu. I tak cały czas. Ja przerabiam w tej chwili dość luźno. To jest taki sam ściągacz, jak tam jest u góry przy szyi. Ale ten nie będzie miał swojej funkcji jako ściągacz, tylko właśnie jako taki rant, który będzie równoważył górę z dołem. No i później w ten sam sposób sobie wykończę też rękawy. Także widzimy się, słuchajcie, na wiosnę. No to robimy dalej, tak? Tutaj będzie, kochani, ostatnie oczko. Ja sobie policzę jeszcze dla pewności. To jest pierwsze. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i widzicie, tutaj przed tą pętelką to będzie zawsze ostatnie oczko. Jak dobrze, że mam te brzydkie paznokcie. 20. Jak się ma takie krótkie palce i takie właśnie niezgrabne ręce, to każdy pół centymetra przedłużenia to jest na wagę złota. Pomijam, na razie zrobię sobie w co drugim, zobaczę, zawsze mam ochotę tutaj jeszcze przerobić oczko. Odwracam i zobaczę, jak właśnie będzie się mi układał ten ściągacz w co drugim oczku, a jak to będzie ok, to właśnie sobie tak zostawię. Moi drodzy, ściągacz skończony i teraz pora go zszyć, więc tylko tak dla przypomnienia. Tutaj mam początek tego ściągacza, gdzie nitkę zaczynaliśmy z tej strony, tu przy swetrze. Natomiast koniec ściągacza, nitkę od kłębka mamy tutaj na dole. Ja sobie wyciągnę jeszcze to oczko trochę bardziej. Tu jest nitka. I teraz na lewej stronie, tak, kiedy uznamy, która to jest lewa, składamy do siebie ten ściągacz i tutaj mamy łańcuszki. Jeden łańcuszek i drugi łańcuszek. I teraz tą niteczkę roboczą przekładamy tutaj pod dwiema nitkami, pod pierwszym oczkiem. Ja sobie zrobię oczko łańcuszka, wy jak chcecie. I teraz będę zszywała oczko po oczku. Także tutaj pierwsza nitka, pierwsze oczko i pierwsza nitka pojedyncza. Tutaj nie ode mnie, tylko od drugiej strony. I tutaj też nie ode mnie, tylko od drugiej strony. Pierwsza. Przeciągam i nie półsłupek, tylko oczko ścisłe. Nie zaciskamy. I znowu pojedynczo nitki nabieramy, tak jakby od zewnętrznej tego łańcuszka. Możemy też od nas, ale pamiętając, że to zawsze musi być ta sama strona w jednym i w drugim łańcuszku. I znowu tu i sobie oczko po oczku zszywamy do samej góry, licząc w moim przypadku, żeby było 20. Będę miała pewność, że niczego nie pominę i nie będę miała dziury. Tak wygląda mój szef po zszyciu. Widzicie tutaj nitkę, ja sobie za nią pociągam i tutaj mam na boku mój szef, którego nie widać. Ok, to teraz spróbuję się zmieścić z dołem tego swetra. Słuchajcie, ten ściągacz to było wyzwanie, no, które zajęło mi trochę czasu,
ale było warto. Także mam nadzieję, że nie zrezygnowaliście. A jeszcze jeden pomysł przyszedł mi do głowy, że przecież tutaj na końcu można też wstawić jakieś ozdobne elementy z kwadratów właśnie, żeby troszeczkę ten sweter ozdobić, żeby nie był tak jednolity. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że dół jest spójny z górą i że to bardzo fajnie do siebie pasuje. Nawet jeżeli chodzi o golf, to kolory mi się ułożyły po prostu idealnie i to jest czysty przypadek. Przechodzimy do wyrabiania rękawa. Także bierzemy nowy kłębek lub nitkę, która nam została. Robimy pętelkę i teraz wchodzimy pod jeden z wachlarzyków pod pachą. W moim przypadku ten środkowy. Tutaj pod tą jedną nitkę, która została z oczka. Robię coś takiego, ja już to w wielu filmach pokazywałam, że przez pętelkę najpierw przeciągam jeszcze raz nitkę i wtedy przez oczko, do którego się przyłączam. Robię 2 oczka łańcuszka, tu sobie zaciskam ten mój podwójny węzeł i w tym samym miejscu robię jeszcze 2 słupki. Taki podwójny węzeł jest fajny z tego względu, że można obciąć nitkę prawie przy samej tutaj nasadzie tego węzła, prawie, i on już nam się nie rozplącze. Przechodzę tutaj do drugiego wachlarzyka z 3 i robię następne 3 słupki w tym jednym miejscu, uważając, żeby za bardzo tej nitki nie wyciągnąć. To mamy załatwioną sprawę z tymi tutaj, z 2. Ok, z 3. Następne miejsce to jest już pierwsza przestrzeń tutaj od boku, tak? Pomijamy tutaj taki leżący na boku wachlarzyk i przechodzimy tutaj do oczka nad pierwszej wolnej przestrzeni nad wachlarzykiem. I teraz on już tutaj ma nitkę od tak jakby, co my tu mamy, tak, od boku, który był dorabiany, ale to nic. Potem poznacie właśnie ten wachlarzyk, że on tutaj już złapany jest raz, to w tym samym miejscu robimy drugi, czyli środkowy słupek naszego wachlarzyka i pod poprzeczką robimy 3. Tak będzie wyglądało wyjście spod pachy. I teraz naokoło, tak jak robiliśmy wcześniej, bo tutaj już wzór się układa normalnie, także idziemy zgodnie ze wzorem. No i widzimy się znowu tam po drugiej stronie. Jeszcze Was poprowadzę do środka paszki. Jesteśmy po drugiej stronie. Teraz powiedzmy, że tam był przód, to jesteśmy od strony pleców. No i tutaj schodzimy ze wzorem po barku i mamy znowu tak już używany wcześniej wachlarzyk, więc do tego samego będziemy się podłączać. Przechodzimy tutaj do przestrzeni za tymi ostatnimi 3 słupkami. Robimy pierwszy, drugi w tym samym oczku, w którym jest wachlarzyk od boku i 3 słupek. Jeszcze raz pociągnęłam paznokciem. Wygląda tak. Wracamy pod pachę i tutaj mamy pierwszy z 3 odwróconych wachlarzyków do góry nogami. Także
robimy tutaj 3 kolejne słupki i zamykamy nasze pierwsze okrążenie wyjściowe. Wbijam się w drugie oczko, tak, i pamiętamy teraz, że nie oczkiem ścisłym, tylko na półsłupek. Raz, 2, 3 i robimy, przepraszam, tutaj pamiętamy, że jak wychodzimy z tych 3 oczek, to ten drugi słupek robimy, zobaczcie, tu w łańcuszku, który był pod pachą z tych 7 oczek. Tutaj wyciągamy do góry i robimy 3. słupek. Przechodzimy do następnego oczka, robimy słupek, postaram się tak nie machać. Teraz tutaj właśnie poniżej, pod tą jedną nitką i 3. słupek. Już Wam pokazuję. Teraz zrobiło się tutaj pod pachą takie lustrzane odbicie. No i idziemy dalej, a dalej mamy taką małą jakby niespodziankę. Przepraszam, że wychodzę z kadru, ale nie wiem, co dzisiaj ze mną jest. Zjeżdżam na prawo. Pierwszy słupek, wiadomo. Drugi zrobimy sobie, wbijając się tutaj w takie oczko. Nie tu, bo tutaj jest pojedyncza nitka, ale jest tutaj takie splątane oczko tego bocznego słupeczka. Robię w nim środkowy, widzicie? I teraz robię 3. To jest drugie okrążenie naszego rękawa. Dalej ściek już przebiega prosto. Także znowu lecę naokoło. I tutaj później również przed samym końcem będę się wbijać w oczko. Tak, tylko nie pod ten słupek, tylko tutaj w oczko będę łapała 3. słupek wachlarzyka, który będzie ostatnim wachlarzykiem tego rzędu. Także to na tyle. Przeróbcie tyle okrążeń, ile pasuje do długości Waszych rąk, więc będziecie musieli robić robiąc pierwszy rękaw mierzyć, ale z drugim już będziecie wiedzieli, jak postąpić. No i oczywiście możecie przerobić ten wzór do końca, a możecie skończyć te 14 cm wcześniej i potem dorobić sobie właśnie do rękawa taki ściągacz. Ja jeszcze nie wiem do końca, jak to zrobię, także widzimy się za chwilę. Będzie to niespodzianka. Nasz rękaw wykonujemy na taką długość, jaka pasuje do naszego wzrostu i do długości naszych ramion. Oczywiście nie musi mieć on ściągacza na końcu, możecie zrobić go na prosto, możecie zrobić pół ściągacza lub jakkolwiek sobie tam zaplanujecie czy wymarzycie. Mój ściągacz rękaw przerobiłam na długość 20 okrążeń, 20 rzędów, z czego 19 to wzór i ostatni rząd przed ściągaczem to jest ten rząd taki techniczny, wykończeniowy, który robiliśmy tutaj też przed tym ściągaczem na dole swetra. Ale ja teraz pokażę Wam to jeszcze raz, żeby potem nie było niedomówień i dopytywania właśnie tak jak w przypadku Puffy. Ten film i tak już jest długi. Przepraszam, że się odwracam. Ten film i tak już jest długi, więc pewnie go sobie podzielimy. Ale
przynajmniej nie będzie żadnych wątpliwości. Mamy tutaj zakończenie 19 okrążenia. U mnie, u Was może być to więcej. I teraz wskazówka co do mierzenia długości rękawa, ponieważ ja mam tutaj tych okrążeń właśnie 20 i dalej mam ściągacz z 20 oczek, tak jak ściągacz dolny. Natomiast jeżeli nie jesteście pewni co do długości Waszych rąk, bo ja mam krótkie, więc to na pewno będzie dla Was za krótkie, ja mam ten rękaw dotąd, u Was będzie dotąd, to po przerobieniu jakiejś tam ilości zróbcie sobie 20 oczek, tutaj łańcuszka, zabezpieczcie markerem i przymierzcie ten sweter i zobaczcie, dokąd ten łańcuszek będzie Wam sięgał. Także taka rada ode mnie, a ja teraz po zamknięciu robię jedno oczko łańcuszka i przechodzę do robienia tego rzędu technicznego, do którego później będę robiła ściągacz w taki sam sposób, jak robiłam na dole, czyli w co drugim oczku. Będę podpinała kolejny rząd. Jeszcze raz, bo się zagadałam. Mam jedno oczko łańcuszka, nawijam nitkę i w tych dwóch oczkach poniższego rzędu, czyli w tych dwóch słupkach, robię półsłupek z nawinięciem. I jeszcze raz w kolejnym. Kolejne będę tutaj pomijać, bo schodzę rząd niżej. I też robię półsłupek z nawinięciem, tylko bardziej wyciągnięty. Przechodzę do tych dwóch, tego już nie biorę pod uwagę, bo to jest tutaj za to, tylko robię po prostu 2 na 1, czyli 2 słupki z 3 przerabiam u góry i to przerabiam piętro niżej, czyli do dołu. I tak naokoło, no a później to już chyba nie ma wątpliwości, robimy 20 oczek łańcuszka i przerabiamy nasz ściągacz dokładnie tak, jak robiliśmy to w przypadku ściągacza dolnego. No chyba że tego ściągacza nie macie, bo zakończycie ten sweter właśnie w taki sposób i tutaj możecie sobie jeszcze na końcu zrobić półsłupki i ten sweter będzie już miał eleganckie wykończenie. Także to tyle. Moje rękawy gotowe, jak i cały sweter, także Kleopatra może pokazać się światu. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was satysfakcjonujący i że Wasz sweter spełnia Wasze oczekiwania tak jak ten spełnił moje. Nie będę ukrywała, że jest to jeden z moich ulubionych projektów, który uważam, że mi się udał całkiem. Także na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że w razie pytań jestem dostępna na fanpage'u, gdzie możecie wysyłać do mnie spersonalizowane wiadomości, o ile jesteście subskrybentami tego kanału. Nie ma nic za darmo. Słuchajcie, ja oczywiście też nie mam tutaj nic za darmo, także klikajcie subskrypcje, klikajcie lajki, komentujcie i dzielcie się przede wszystkim linkami. Bardzo miło mi będzie, jeżeli pokazując swój udzierk, chwaląc się swoim swetrem w social mediach, również nie zapomnijcie otagować Wow Handmade Crafts, żeby było wiadomo, od kogo pochodzi ten projekt i żebym przede wszystkim mogła zobaczyć, jak wspaniałe rzeczy robicie według moich pomysłów, bo bardzo często robicie je dużo lepiej ode mnie. Także ja się zastanawiam, co ja mam Wam w ogóle jeszcze pokazywać, bo dziergacie wspaniale. Ok, no to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa, pa.